Witam się z Wami w kolejnym dniu z pięknego Olej Ten Tambo. Marcin dzisiaj jest w pokoju. Mieliśmy jechać na kolejną wycieczkę, a nawet zmienić miejsce zamieszkania, ale no problemy żołądkowe. Nie wiemy, czy to po tej pizzy mi nic nie dolega. No i tak, przyszłam po coś do śniadania. Już byłam w naszej piekarni. Niestety te croissanty pyszne będą dopiero po 11, a jest wczesny ranek. Idę teraz jeszcze po kawę, no i może coś dla Marcina innego wymyślę, żeby chłopak coś zjadł. Poszłam do naszego sklepu po wodę, bułki i coś tam jeszcze. Bułek w sklepie żadnych nie ma. Dzisiaj jest niedziela. I pani powiedziała, że no nie ma, po prostu jest niedziela, będą jutro. A kilka osób przyszło i pytało o bułki. Teraz poszłam do sklepu innego po tą pyszną kawę. I w jedynym miejscu tutaj znaleźliśmy tą dobrą kawę, która nie jest kwaśna. No i siedzi tylko dziecko, nie wiem, takie nie 10-letnie bym powiedziała, na kasie i mówi, że nie ma osoby, która przygotowuje kawę. Także chyba za wcześnie, po prostu dzisiaj wyszłam z pokoju. Albo za późno, bo nawet w piekarni chłopak powiedział, że te rogole będą na 11, więc dziwne. Może zaczynają w niedzielę później pracę. A tutaj co to? Pompa. Podciągają chyba wodę, żeby podlać tam te krzaczki. Panie na markecie za to mają wystarczająco chleba jeszcze. Biorę 4 bułki za 1 sola. Gracias. Idę sprawdzić na górę na markecie, co pani mają dzisiaj do jedzenia. Słuchajcie, na dole chciałam kupić awokado i nie wiem, czy dzisiaj wszystkie się zmówiły, ale mówią tak, 10 soli za kilo, a normalnie płaciliśmy 6, 7, 8, to już było dużo. No tutaj wszędzie dzisiaj 10 albo za sztukę, gdzie płaciliśmy 1 sola, to dzisiaj mówi 4 sole. Więc w ogóle co za ceny. Na markecie z tyłu też za dużo budek nie było otwartych. Idę jeszcze do sklepu, a to chyba nie tutaj, zobaczyć poserek i tam Marcin napisał mi, że było awokado na pewno po 7 soli. No zobaczymy. Jestem już pod naszym sklepem, zobaczymy, co tutaj się okaże. Mamy tu jakieś awokado, ale bardzo już miękkie, dojrzałe, więc nie sądzę, żeby ono było dobre. O, to jeszcze może by się nadawało, ale niekoniecznie. Panie miały jeszcze skryte awokada, ale nie były dojrzałe. Wzięłam jedno, które tak jest na wpół dojrzałe. Pani powiedziała, że no potrzebuje jeszcze pół dnia z jednej strony, żeby dojrzeć. No i wzięłam serek, bułki. No i takie malutkie awokado, no jednak za 7 soli za kilogram. Także no jednak bardziej tu się opłaca przyjść niż na market. Na markecie coś w jajo robią dzisiaj. Podsumowując dzisiejsze zakupy, mamy tutaj rogalika z bananem za mniej więcej złotówkę, pizzę za 2 zł, awokado za złoty 30, wcale nie jakieś duże, ser za 12, no i 4 bułki za złotówkę. Razem wyszło 17,30. Za 17,30 byśmy mieli już 2 te kompleto jedzenia, czyli zupę, drugie danie i jeszcze napój do tego. A tutaj skromnie jak za te zakupy w porównaniu do tego, co możemy zjeść na markecie. No ale śniadanie takie trochę delikatniejsze niż wczoraj. Marcin zażyczył sobie kawę. Nie wiem, czy to dobre na jego żołądek. W każdym razie mamy kawę, mamy Aeropress i pani zawsze nam zostawia tutaj gorącą wodę w termosie. Także kawa tak jakby i herbata będzie do tego naszego śniadania za darmo. Ale no summa summarum wychodzi lepiej, jak się je na mieście. Mari już wspomniała, że mnie trochę pokręciło wczoraj. Wczoraj jadłem jabłko, one było trochę zielone. Myślę, że to nie przez to. I też jadłem te wiśnio-czereśnie też z drzewa. Też mi się wydaje, że nie po tym, ale kto wie. No i dzisiaj Mariczka zrobiła mi prezent, kupiła czekoladę Machu Picchu. 70% kakao, mam nadzieję, że trochę pomoże. Ładne pudełko. Taka trochę czekolada turystyczna. A, ile dałaś Mari za tą czekoladę, bo mi nie powiedziałaś nawet, czy warto było? 12. 12 zł. No ale była oryginalna, była Milka chyba za 18. No to już mówię, wolę taką kupić za 12. Jak ja ostatnio kupiłem czekoladę i nie zauważyłem, no też nie była jakaś mega droga, ale na tym było napisane solą? Solą? Nie chyba. Było napisane, że 100% kakao. Jakieś takie śnieg ma. Ale to są chyba może... orzechy. Albo to są migdały po prostu poprzone. Tak? No właśnie, kupiłem czekoladę 100% kakao. Była tak niedobra, nie dało się jeść. Tak jak kawa czasami jest za mocna, taka bardzo mocna. Zwykła. Przyzwyczajony jestem do takich normalnych czekolad naszych. To są jakieś inne.
To już chyba moja trzecia czekolada i żadna nie przypomina tych, które mamy u nas. Bo to są naturalne. O. Nie wiem, czy tylko na pudełku tak nie piszą, ale no ciężko cokolwiek rozczytać po hiszpańsku. No było, że ma pastę naturalną, a w tej milce i tak dalej, na przykład na pierwszym albo na drugim miejscu już był cukier. A tutaj cukier jest na końcu. No, milkę to robią z mleka w proszku, nie wiem czy wiecie. A reklamują to, że krowa, że doją. Mi bardzo smakuje ta czekolada. Okej. Nie najlepsza, nie najgorsza. Siedzimy na ławeczce, relaksujemy się i przyszła pani i robi tutaj takie opaski na rękę, bransoletki. Pokazuje nam, że to tak robi sobie sama. No i namówiła nas, bierzemy dwie, po 5 zł za jedną sztukę. Dobra cena, moim zdaniem. No i mamy, Marika ma taką, a pokaż moją. Bien. Moja będzie taka, takie kolory. Jeszcze pani zawiąże Marcinowi. Zadowolona, że kupiliśmy, już zaczepiała mnie 2 dni. A jak Marcin poszedł przed chwilą do pokoju, to się do siebie dosiadła. To ma za 15. O, ta jest piękna, jest wąska. Jest wąska, jest piękna, Tak. ja też taką szukałam. Tamta jest za gruba. Tak. Ja uwielbiam ten kraj i naprawdę tutaj jest świetnie i jeżeli chodzi o widoki i ceny, rewelka. Tylko ludzie, jak widzą białego, to kręcą. I to bardzo często. Nie wszyscy, ale dużo. Za 5 były, pozakładała nam na rękę, mówi 20 razem. Przyszliśmy z Marii do restauracji, bo Marika głodna, ja to tak jeść za bardzo nie mogę. Coś tam skupię od Mariki. Marika sobie wzięła taką nowość dzisiaj. To jest taka potrawka z kurczaka. Ziemniak? Nie. No właśnie. A może? Jakaś wygląda albo... No nie wiemy, coś jest, spróbujemy zaraz. Chyba ziemniak. Ziemniak. I tutaj jeszcze mieliśmy taką zupę krem z kukurydzy. Witajcie telewidzowie z kolejnego i jak na razie ostatniego dnia w Olaj Tam Tambo. Mari zorganizowała nam wycieczkę. Mamy plan na 3 dni. Jedziemy trochę połazić po górach, trochę po takich zabytkach inkaskich. No już Ci zaplanowałam w sumie na tydzień, na cały tydzień mamy No właśnie. zaplanowaną wycieczkę, jak nigdy, ale teraz się trochę spięłam, mówię nie, robimy plan, żeby ruszyć do przodu, bo bez planu nam to ostatnio nie idzie, za dobrze nam tutaj się zrobiło, trochę domowo, a jednak czas ruszać dalej. Wyszliśmy już z naszego hotelu, wzięliśmy 2 plecaki ze sobą, ale 2 zostawiliśmy, bo wyjeżdżamy tylko na 3 dni. Przed wyjazdem jeszcze z tej miejscowości idziemy zjeść za 8 zł. Mają takie zestawy, już to wiecie, bo wam to mówiliśmy. Tylko ciekawe, czy będą mieli dostępne coś o tej godzinie. Pani już niesie naszą zupę z quinoi. Najlepsza zupa w mieście. Gracias, señorita. Zawsze jest wkładka z ziemniakiem. To moja i Mariki ulubiona zupa. Pani niesie już nasze drugie danie. Gracias, señorita. Ale pięknie wyglądają. No pięknie. Mamy milanesa, to się nazywa, czyli kotlet taki po włosku. To jest jak nasz schabowy, tylko z piersi kurczaka. Do tego mamy ryż, frytki i... Zapomniałem znowu? Nie, cieciorka. Lentils. Lentils, właśnie. Soczewica. Idziemy teraz na autobus, który zawiezie nas 15 minut do tej miejscowości, ale ładna pogoda nam się zrobiła. Rano było lekko takie chmury, a teraz mamy słońce. Tutaj, właśnie. Są już nasze autobusy. To nie nasz. Idziemy dalej. Zobaczcie jaka fura. I jeszcze jeździ. To już nic nie powinno działać. Ale to co najważniejsze to działa. To też nie nasz? Na dole będą. Jest nasz autobus. Wsiadamy. ¿Cuánto cuesta tu paciar? Paciar. ¿Cuánto cuesta? Yeah? Sí. ¿Hasta paciar? 3 soles. 3 soles. No 2 soles? Okej, jedziemy. Tam siedzi Marika z tyłu, ja z przodu tutaj koło kierowcy, bo tutaj to najlepsze widoki będą. Tu się wszystko wozi. Pani kupiła stół w mieście i teraz jedzie na wioskę i pan pakuje. Jedziemy tak przez miasto z otwartymi drzwiami, bo tutaj jeszcze ludzie wskakują po drodze. Tutaj jest ciekawa opcja na skrzyżowaniu. Widzicie, jadą samochody z tamtej strony. O, patrzcie. I pan teraz przekręcił, że my możemy jechać. Mamy zielone światło. Taka budka stoi. O proszę. Tak to wygląda. No bo tutaj ciężko zobaczyć, czy coś jedzie z tamtej strony. Takie piękne Andy przed nami.
Wzięła swój stół, zapłaciła za transport i jedziemy dalej. Dojechaliśmy do miejscowości Paczar. No i trochę wieje w tej miejscowości. Trochę bardzo. Trochę bardzo. Idziemy, mama pokazuje 40 minut w górę. Idziemy takim, no nie inkaskim mostkiem, bardziej współczesnym. Piękne widoki. Doszliśmy na jakąś zajezdnię pociągów, bo stacja to na pewno nie jest. No i tutaj sporo wagonów stoi i też są lokomotywy. To są te pociągi, Marika, które jeżdżą do Machu Picchu 360. Stąd tu przeją? One tutaj mi się wydaje, że stoją tylko. Ruszają tam z tej miejscowości, gdzie my mieszkaliśmy. I tak to wygląda, zobacz. Ładne pociągi, te góry widać, no ale ceny biletów takie za 2 godziny jazdy to jest $150. Ładnie to wszystko widać. Ładne pociągi. No widzisz? Za darmo. Za darmo. Tylko jeden taki wagon jest. Nie, no te też są 360 stopni, oni tak to nazywają, przez to, że można patrzeć do góry i będzie wtedy ładny widok na góry. Wszystkie takie są tam, o. No, widzicie, już wiem o co chodzi, te ładniejsze tutaj stoją, a te zwykłe to gdzieś na zewnątrz pewnie. A z boku stoi lokomotywa. A tutaj też jakiś Machu Picchu przedział, jakiś remoncik. Marcin pomaga się teraz panu przedostać przez tą drogę. Powiem wam, pan nie ma łatwo, no wózek nie ma powietrza. Znaczy opony nie mają powietrza. Kółka są tak powyginane, że jak Marcin go chciał normalnie pchać, no to nie dał rady. Ja nie wiem, jak to pan ten daje radę. Marcin zostawił plecak i teraz wiezie pana tam na górę na przystanek, z tego co zrozumieliśmy. Pan jest głuchoniemy. Tutaj nam pani pod budką powiedziała, że pan potrzebuje na drugą stronę się przedostać, a my musimy iść w tamtą stronę. Przeprowadziłem pana przez most. Podziękował. Trzymaj się, brachu. On nie zna angielskiego, nie znam hiszpańskiego. Jeszcze się cieszę. Wracam do Mariki. Wraca Martino. Jeszcze ma siłę, żeby biec. No proszę. Pięknie dałeś radę. 5. 1-0 dla mnie z karmą. Dość, że zjadłem duże śniadanie. Ale powiem ci, jest wysiłek. Kurde. Tam nic nie działało w tym wózku. No nic. Opony słabe, te z przodu kółeczko było tak wygięte. Opony nie były w ogóle napompowane. Właśnie. No. Tam zostawiłem pana na parkingu autobusowym i pewnie jakiś minivan go zabierze. Tutaj dobrze widać, z czego większość tych starszych domów jest zrobione. Z takiego budulca robią. To wygląda jak jakiś błoto, glina zmieszana ze słomą. No i oni z tego mają domy. Zobaczcie, jaki stary most. Most Inków. Punta Inca. Może jakieś pozostałości tu były. Te kamienie. Tak to wygląda. W końcu wiatr przestał wiać. Można coś nagrać. Przeszliśmy pomiędzy dwie takie spore góry. Z jednej i z drugiej strony. Ale słońce jest jeszcze wysoko, bo jest młoda godzina. Dlatego jest tak ciepło. Dzisiaj mieliśmy taką sytuację. Płaciliśmy za hotel kartą. No i w przypadku turystów, no to jesteśmy dojeni cały czas. Płacimy kartą, 5% za płacenie kartą od całej kwoty. Wybieramy pieniądze z bankomatu, a to już różnie. 4, 8, 10%. Także jeżeli chodzi o finanse w Peru, no to najlepiej przywieźć gotówkę. Jak się przyjeżdża powiedzmy na miesiąc, 2, to można to zrobić. W naszym przypadku, jak my już ponad 1,5 roku, no to nie za bardzo. Teraz to my mamy piękną drogę zbudowaną, żeby dotrzeć gdziekolwiek. Ale zobaczcie, jak Inkowie budowali swoje drogi. To jeszcze nie wygląda jak droga, tylko wygląda jak mur z kamienia. Ale tam u góry, już wam pokazuję, jest droga. I właśnie Inkowie budowali w taki sposób drogi w górach, żeby im łatwiej było pokonywać te wielkie wysokości i te wielkie też spady. Łatwiej im było układać coś takiego, niż tak jak teraz jest. Nakłuwa się skałę, wysadza się, robi się taką półkę, żeby zrobić drogę albo jakąś ścieżkę i jest bardzo prosto. A oni jakby takich narzędzi wtedy nie mieli, takich możliwości. Też się dowiedzieliśmy, że do momentu przyjazdu Brazylijczyków tutaj na te tereny, no to Inkowie, jeżeli chodzi o metale, to znali tylko brąz. Oczywiście było też złoto i jakieś tam inne, ale jeżeli chodzi o jakieś tam produkcji i używania czegoś, no to prawdopodobnie używali tylko brąz. Powoli dochodzimy do miejsca, do którego chcieliśmy dojść. Mamy jeszcze 200 metrów, tak to się nazywa, ale zobaczcie, jaka tutaj jest trasa.
malownicza. Co najlepsze, że tutaj są tory i właśnie tą trasą można jechać do Aguascalientes, czyli pod same Machu Picchu. I te bilety są naprawdę drogie, a my mamy to za darmo. Spójrzcie na te tereny, jakie są przed nami. Płynie sobie rzeczka, góry z jednej, z drugiej strony. Tutaj mamy tory, czekamy na jakiś pociąg. Strajki już ustały, to pociągi jeżdżą. Nie wiem, co, no kiedyś tam byliśmy w ogóle o tym? Ja wspomniałem, tak. Aha, no. Także kilka dni postój był. Mapa nam powiedziała, że jesteśmy na miejscu. Jesteśmy, coś tu jest. Miał być jakiś budynek? Ruiny. Inkaskie ruiny, no coś widać. Ale miało być tego więcej. Zaczynają się inkaskie ruiny. Sporo tego jest. Nie wiadomo co tu była, czy jakaś osada, czy to jakieś pola uprawne były tak zrobione. Sporo tych kamieni, można tam do góry wejść. To wygląda, że to była ta trasa, którą chodzili do Machu Picchu. No nie ma przebacz do góry. Tak trzeba wchodzić, tak stromo. Mariczka teraz wchodzi. Daj Marii ten kubek. Jeszcze kawałek. Jest. Ostatnie 2-3 schody. No, zobaczcie już na jakiej wysokości jesteśmy. Tam jest droga, dopiero tam szliśmy. No nie była to łatwa droga. No nie była. Że kamyki się zsuwały. Tak. Głównie tyle, żeby postawić nogę. Tu już trochę łatwiejsze schody. Zrobione lepiej. Idziemy jeszcze wyżej. Są pozostałości po Inkach jeszcze. Zobaczcie. Jakieś budynki. Tak wygląda ten budynek. I tutaj jest jakiś taki lokalny pan. Mówi, że to są oryginalne mury. Tak to wyglądało właśnie ze czasów Inków. Ale wejścia widzicie? Tak jak ostatnio były w tych murach, gdzie oni obronne były takie mury. No to były też takie małe. Jak Marii? Widoczek ładny w dół. Spodziewałam się, znaczy nie wiem, czy to jest w ogóle to miejsce, bo jakoś jak patrzyłam w Google'ach, wyglądało całkiem inaczej. Ale trasa tak czy siak bardzo malownicza i piękna, lepsza nawet od tej ostatniej trasy, co byliśmy. Ponoć to była jakaś świątynia. Tutaj można zajrzeć do środka. Jak to wyglądało? No nie za wielkie pomieszczenie. Tam też jakieś wejścia, okna. To jest ta świątynia. Zobaczcie, jak mieli to wszystko wyskrobane w tej skale. Tu jest ten mur. Z boku było otoczone. I tutaj tak samo. Jak oni to zrobili w tamtych latach? Zobaczcie, wszystko jest ładnie prosto. I tutaj no pięknie to wygląda. Rzeczywiście jakaś świątynia. Coś tutaj składali w ofierze. Też to tak wyglądało. Zobaczcie. Jak stajecie tutaj, to jak ksiądz u nas w kościele za ołtarzem. I patrzycie na całą tą dolinę. Tam jakiś lokalny kapłan odprawia ceremonię dla jakiegoś turysty, który sobie to zamówił. Na to wygląda. Szli jakiś dłuższy czas i w 3 miejscach się zatrzymywali i tam cała ceremonia trwała. No i tutaj kończą to. No i nie będziemy im tutaj przeszkadzać. Widać, że jakoś skupiają się bardziej na tym, jakoś duchowo podchodzą do tego, więc my już schodzimy w dół. I tak już widzieliśmy to, co chcieliśmy. A mamy teraz taką trasę do pokonania. Myślę, że inną drogą pójdziemy, Marii. Tam tak. Marii szuka trasy, nowej trasy. Pokonaliśmy już najtrudniejszy kawałek. Teraz już nie będzie tak źle w tym. Zeszliśmy już na sam dół. Tutaj po mojej prawej stronie jest rzeka. Idziemy wzdłuż torów aż do drogi. Tory idą dalej prosto, ale my już nie idziemy teraz torami. Idziemy asfaltem do góry. Ale piękny widoczek przed nami. Te góry zielone. Jesteśmy wysoko, a one są naprawdę mega zielone i to wszystko wygląda jak z jakiejś baśni. No, jakbyśmy my byli w ogóle tutaj wklejeni. Jakbyśmy w Władcach Pierścienia grali. 2 wieże, zobaczcie. Pan się nam zatrzymał, powiedział, że za 3 zł od osoby nas zawiedzie. To tyle samo, co byśmy musieli czekać na autobus. I taksówkarze robią w Peru tak samo jak te autobusy. Zbierają ludzi do pełna, tylko oni tutaj biorą maksymalnie 3 osoby. No też zależy też od walizek, ale przeważnie 3 osoby i już jadą, wtedy nie czekają do 4. Płacimy panu 6 soli. Trochę się 6 soles. Gracias. Zbierało się drobniaków. I idziemy. 20 minut w samochodzie, 6 soli i dojechaliśmy do miejscowości Urubamba. Pięknie położona ta miejscowość, ale pełno tuk-tuków i głośno. Jak w Indiach. Wybraliśmy sobie hotel na Bookingu, ale go jeszcze nie rezerwowaliśmy. Idziemy zapytać o cenę, bo w Peru się opłaca iść zapytać. Dużo mniej wychodzi.
Na ostatnim pokoju było około 80 zł na bookingu, a my go mieliśmy za 60. Na pierwszy rzut oka ta miejscowość wygląda, jeżeli chodzi o wygląd, słabiej niż w tej miejscowości, co byliśmy, ale jesteśmy jeszcze na obrzeżach. Idziemy dalej. W centrum trochę bardziej mamy hotel, to tam myślę, że będzie lepiej. Jest nasz hotel, 2 gwiazdki. To musi być coś wyjątkowego. Drzwi zamknięte od hotelu. Zadzwoniliśmy dzwonkiem. Zobaczymy, może ktoś wyjdzie zaraz. Buenos tardes, jesteśmy. Zaraz zapytamy, po ile będzie za nockę. Idziemy zobaczyć, jak wygląda nasz pokój. Pani już wzięła papier toaletowy dla nas, więc myśli, że zostajemy. Idziemy do naszego pokoju, zobaczymy, jak wygląda. Z takim widokiem na góry, na miasto. O, sorry. Ładnie góry widać. Pokój, trzeba sprawdzić internet. No, okej, ładnie. Sprawdźmy, jak łazienka. Ładnie, to my. Tak, pięknie, jest prysznic. Aqua caliente? A, jest. Ciepła woda będzie. U nas nie ma normalnie zarezerwowanego pokoju. Zapytałam tu pani powiedziała, że nie ma problemu. Da nam krzesło, stolik z innego pokoju i proszę, wszystko da się tu załatwić. Pięknie. Warunki do pracy będą idealne teraz, jeszcze z takim widokiem. Zresztą ostatnio same dobre widoki mamy. Tutaj Marika? Tak, idealnie. Idealnie. Dziękuję. Gracias. Jeszcze mamy taras. Marika krzyczy, że piękny widok. Jest i hamak, jest i... Piękny widok dookoła. Ale super. 75 zł płacimy za ten pokój. Pani nam hamaki rozwiesza, zaraz będziemy się relaksować. Panie, tak. Zobaczcie, jakie my mamy szczęście. My uwielbiamy lodowce, a to wygląda jak lodowiec. Spędziliśmy chwilę w pokoju, idziemy teraz pozwiedzać miasto. Kierujemy się do centrum. Jaki pimpek ładny. Wygrzewa się na słońcu. Cześć kolego. Ojej, chyba się wystraszył. Wystraszył się, no. Oczywiście już sprzedają coś na ulicy, to już któreś miejsce, gdzie można kupić, o proszę, jakiś kurczak i frytki. Teraz wam pokażę, jak wygląda sklep mięsny z kurczakiem, z samym kurczakiem. Co my tutaj mamy? Pazurki, jakieś wątróbki, skrzydełka, nóżki, całe korpusy. My to dzisiaj mamy naprawdę szczęście. Jest nasza telefonia, gdzie mamy SIM-kartę, a nam się kończy jutro umowa. Tak pomyślałam, czy potrzebujemy doładować, bo ten plan nasz jest taki jeszcze niepewny. Zaczyna się robić to, co my lubimy najbardziej, czyli jakieś stragany, można coś kupić. Panie sprzedają jakieś napoje. Zobaczcie, dzieci pracują. To normalne w Peru. Tutaj nas zaciekawiło stoisko. Co my tu mamy? No mamy to samo. Jest kurczak smażony na oleju i frytki. Trafiliśmy na market. Zobaczcie, ile jest rodzajów ziemniaków. Już wam mówiłem kiedyś, ile tutaj jest tych ziemniaków w Peru. I one są dostępne. No wiadomo, że nie wszystkie można tutaj kupić, ale każdy jest inny. Zobaczcie, jak te wyglądają. To znowu jakieś malutkie. Przeszliśmy się po markecie, pełno kolorów, owoców, warzyw. Naprawdę tutaj mają sporo rzeczy i to też takie zbliżone rzeczy, jakie można w Polsce dostać. Dlatego też nam ta kuchnia peruwiańska odpowiada, bo tu jest dużo takich, może nie to samo, ale takich bardzo podobnych smaków do polskich. Te ziemniaki dla mnie są najbardziej wizualnie piękne. Są małe, duże, ale jeszcze nigdy ich nie próbowałem. Zobaczcie, jakie tutaj są. Ciekawe rzeczy można tutaj spotkać na tym markecie. Papierosy sprzedają na takie paczki, one wyglądają, jakby je robili sami. Są jakieś sosy porobione. Oczywiście można kupić liście koki. O, tutaj z czymś od razu, to można od razu herbatę sobie zaparzyć. Cały zestawik. Pełno, no mnóstwo kolorów na tych marketach. A co najlepsze też, ile oni mają ziół, kasz, jakiś fasol tutaj, zobaczcie. Mnóstwo. Wszystko można na kilogramy kupić. Z drugiej strony, ile panie mają rodzajów kasz, ryży, mąk. Pełno. No i oczywiście te białe ziemniaki. Pani powiedziała, że wystarczy te ziemniaki namoczyć w zimnej wodzie i już można Pobrać i je się je z serem białym. No w Peru bardzo popularne są takie małe jajka przypiórcze do jedzenia. I pani też ma małe kurczaczki, pewnie sprzedaje je. Juan Pablo II. Zobaczcie, Jan Paweł II. W Peru wiecznie żywy, bardzo go lubią. Jeżeli mowa o Polakach, których znają tutaj, to jest dwóch. To jest jeden,
Jan Paweł II, a drugi kto, Marika? Lewandowski. Lewandowski, dokładnie. Ale trochę dziwne, że Jan Paweł II reklamuje... No właśnie, aptekę. Wiedzą, że to dobry chwyt marketingowy. Doszliśmy na miejsce, które się nazywa Plaza de Arms i na środku jest taki piękny kościół. Ale jakie palmy mają! Na przekąskę na początek bierzemy taki worek popcornu za złotówkę. Świeżo robiony pani tutaj ma. Czyszczenie butów w Peru też jest bardzo popularne. I ostatnio pytałem, coś takiego kosztowało 2 albo 3 zł. Na środku jest piękna fontanna i do tego te palmy, które były też przy kościele. No i dowiedzieliśmy się, że tutaj temperatura jest nieco wyższa niż jak byliśmy pół godziny drogi od nas. Jakie piękne dzwony na tej wieży kościelnej. Tutaj sprzedają jakieś słodkości, desery. Lody chyba. Ale tutaj jest też fajna uliczka. Znaleźliśmy restaurację, w której zjemy. Dopiero widziałem, jak pan tutaj ściągał kurczaki z tego ognia i włożył je tutaj. No właśnie. Tak wyglądają kurczaki. Pięknie. I zaraz będziemy zajadać z frytkami, z sałatką. Standardowe nasze danie w Peru. No tutaj jest, idziemy ulicą i tutaj jest 20 takich samych knajp. Powiem wam, ta mieścina, no ja byłam przekonana, że będzie o wiele lepiej niż w Ollantaytambo, a tutaj duże miasto. Szukam właśnie kawiarni jakiejś, zwykłej kawy. Nie ma, są kawiarenki i słuchajcie, takie kawiarenki jak u nas kiedyś były, nawet nie wiem, czy kawa w nich jest, po prostu nazwane kawiarenkami. Coca-Cola stoi na stole na środku, siedzą w trójkę i piją z kubeczków plastikowych. Tak, dokładnie, a kawy tam nie widziałam. W cenie 10 zł mamy jeszcze do tego zupę. Dostaliśmy nasze zupy. Marika mi oddała swoją wkładkę. Ciekawa wątróbeczka. Ja miałem coś innego, lepszego. O nie, ja już nie wiem, czy bym nawet zupę tą zjadła, gdybym to miała. Chodź, te podroby moje nie lepiej wyglądały. Ale co to za różnica, jak ona była gotowana na tym? Ale nie miałam jej w zupie, nie widziałam, to się nie liczy. Tak wygląda mój kurczak. Ja sobie wziąłem nogę, frytki, ryż, do tego też nielimitowane z sałatki. Marika ma to samo, tylko że ma pierś kurczaka. No i oczywiście telewizor to w każdej restauracji. Pamiętacie, jak w Laosie straciłem kartę Revoluta, bo mi bankomat wciągnął? I później Marika mi jeszcze ją z Polski przywiozła, no to ją odzyskałem. No i wczoraj straciłem drugi raz kartę Revoluta. Ale już wam mówię, jak to się stało. Wchodzę na konto, patrzę, ktoś mi skubnął, no na polskie wyszło 1000 zł z mojego konta. Jakiś przelew na Filipinach był na jakąś tam firmę, nie wiem, zgłosiłem to od razu. Fakt, bo dostałem od razu zwrot pieniędzy po pół godzinie, ale musiałem kartę zablokować. No i przez to, że zablokowałem kartę, tej karty już się nie da odblokować. No i teraz muszę znaleźć kogoś, do kogo będę mógł tą kartę wysłać. My się z Marii najedliśmy, a tutaj na ulicach zaczyna się rozkręcać. Zaczynają wyjeżdżać wózeczki z kolacjami. Panie sprzedają takie mięsa z ziemniakami. Tutaj też, zobaczcie. Wszystko na ogniu robione. Ładnie pachnie. Doładowaliśmy sobie kartę SIM. Mija nam miesiąc jutro, jak mamy naszą kartę. I 60 zł kosztuje nielimitowany internet. Myślę, że to dobra cena, bo jak my dużo używamy, dużo nagrywamy, dużo korzystamy z chmury, ściągamy, wysyłamy, więc naprawdę to jest dobra opcja. A mój pani powiedziała, że kosztuje 31. A ile miałaś? Nielimitowany, powiedziała ci. O właśnie. Znowu jakaś promocja. No nie chyba. Marika poszła się kąpać, od razu widać, że gorącej wody nie miała przez miesiąc. Taką parę aż napuściła do pokoju. Popadało nam z 2 godziny na dzielnicy i Marice już się nie chciało wychodzić na miasto. Ja wychodzę sam, idę, coś zjem. Kupię Marice coś rano, żeby miała przed zajęciami do zjedzenia. Pierwszy raz widzę, że robią ryż smażony tutaj w Peru, na takim łoku, za 10 zł. Jestem na tym placu, co byliśmy wcześniej i ten kościół, co jest za tymi palmami, lekko oświetlony i te palmy też ładnie wyglądają teraz. Teraz przeczytałem, że ten kościół budowano 37 lat, a rozpoczęto budowę w 1649 roku. Zamówiłem Marice ryż smażony. Zobaczcie, jakie tu pokazy. Ale sporo tego kurczaka. Mariki ryż na rano już jest gotowy, ale taka porcja, że ja podejrzewam, że coś skubnę tutaj jeszcze dzisiaj. Przyniosłem nasz ryż do domu i tak jak mówię, no na rano to zostanie pewnie z połowa. Zobaczcie, jaka porcja. O, ładnie I wygląda. ładnie kurczaka usmażył też. A w środku? W środku jest tak. Aha, bo myślałam, że taki sam wegetariański. Taki to mógł mi zrobić. Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w Peru, a dokładniej to jesteśmy w miejscowości Urubamba. Jakąś godzinę od Cusco, tak w przybliżeniu, żebyście wiedzieli mniej więcej, gdzie to jest, bo
ktoś, kto się interesuje Peru, to wie, gdzie jest Cusco. Marika została teraz w pokoju, bo się źle czuje. Miała 3 zajęcia i no nie za bardzo dzisiaj. A ja postanowiłem wyjść coś na śniadanie kupić. I jak byliśmy w Ollantaytambo, no to tamta miejscowość była mniejsza, ale możliwości kulinarnych było więcej. Tutaj kurczak z frytkami na każdym kroku. Dopiero wieczorami jakieś takie stanowiska wyjeżdżają kolacyjne. A tak, to słabo. Mam nadzieję, że teraz na śniadanie coś będzie ekstra. Nagadałem się złych rzeczy o tym mieście, a zobaczcie, pani sprzedaje takie pyszne kuleczki ziemniaczane z warzywami, a tutaj są warzywne, ziemniaczane i jeszcze mięso. Wziąłem jedną kulkę na spróbowanie, to są ziemniaki z wołowiną i jakieś warzywa. Jeszcze jajko jest w środku. Dobre, ciepłe. Tam pani ma sos chili, jeszcze chili dodam. Tak wygląda ta kulka w środku. 2 zł. Przyszedłem jeszcze na market i tutaj sprzedają takie rzeczy jak w Cusco. Też takie kuchnie mają porobione. No i pewnie takie menu z 8 zł kosztuje. Zobaczcie, jakie tutaj smakołyki mają. Ale ja tą kuleczkę zjadłem, idę poszukać jeszcze jakichś takich przekąsek. O, i jeszcze tam dalej też cała uliczka z tym jedzeniem. Tutaj nie ma co się zastanawiać nad śniadaniem. Poszedłem kawałek dalej, ale przyszedłem z powrotem do pani po te pyszne kuleczki. Peru. Polonia. Okay. Muy bien. Peru. Miguel, Xavier. San Miguel. Marcin. Muy bien. Marice tak te kulki posmakowały, że idę jeszcze po 4. A tak wam wyjaśnię, co to za kulki są. To jakbyście robili ciasto na kopytka, tylko tam jest dużo mniej mąki. Lekko mąki tylko jest podsypane pod te ziemniaki. I wybieracie sobie farsz, jaki chcecie. Wkładacie jajko, wkładacie warzywa, wkładacie wołowinę, tak jak było w moim przypadku. I wszystko zawijacie to ładnie tym ciastem. I w tym przypadku akurat na głęboki olej to leci. Mam już pyszne kuleczki na zapas. Na obiad będzie Marika miała. Zobaczcie. Szewc na ulicy, na skrzyżowaniu. Jakieś buty pan... Buenos dias. Jakieś buty pan robi. Wyszliśmy na kolację, a naszą kolację zaczynamy od deseru. Zobaczcie, jaki kleik. Mamy ryż na mleku ugotowany z takim kisielem. Ale bardzo dobry, nie za słodki. 2,50 coś takiego. Zaraz wam pokażę, jak pani będzie nalewała komuś. Zobaczcie, można wziąć na wynos, można zjeść na miejscu, tak jak my. Fajna orza ryż, teraz zobaczcie. 1,5 łychy kisielu. Wczoraj nie byliśmy, bo był zamknięty kościół. Dzisiaj idziemy zobaczyć, jak wygląda w środku. Ale przestrzeń, spory. Złoto z przodu na ołtarzu. Nie pokażę wam teraz, jak wygląda ten kościół w środku, bo akurat msza się zaczęła. Będziemy próbować nowość w Peru, arapes za 5 zł. 5 soli to kosztuje. Zobaczcie, kolega, tak wygląda. Piecze takie placuszki i dodatki już sobie wybieracie sami, jakie chcecie. Kurczak, ser, wołowina, jakąś parówkę tam też ma. Dowiedzieliśmy się, że to danie nie przypadkowo jest wenezuelskie, bo kolega jest z Wenezueli i robi właśnie nam naszego takiego burgera, powiedzmy. My mamy z kurczakiem i do tego będziemy jeszcze mieć ser. W Wenezueli jeszcze nie byłem i wenezuelskich potraw też jeszcze nie jadłem. Z chęcią spróbuję. To ciepła bułeczka sprawdza się tutaj. Oj Marii, nie wiem, czy jeszcze jednego nie weźmiemy. Aż tak? Aha. A jak ta kompozycja sera z tym sosem ostrym też? Nie jest taki ostry. A kurczak dobry? Dobry, no. Ale całość musisz spróbować, póki ta bułka jest gorąca. Wczoraj już się czaiłem na tą knajpeczkę, no i pani mi uciekła. Zamknęła przed nosem, ale dzisiaj jestem już na otwarcie i biorę sobie danie z wołowiny. Pani na początek nakłada mi 2 chochle ryżu i to jest właśnie ten piękny, tajemniczy sos z wołowiną. Do tego będzie duży ziemniak. Pani, proszę mi dać duży kawał mięsa. O, no niech będzie, już zjem. I sosu trochę. A, trochę warzyw, sosu, no pięknie. Przyszliśmy jeszcze do takich lokalnych restauracji niedaleko marketu. Marika coś patrzy dla siebie, nie wiem, czy będzie jadła, ale ja mam jeszcze ochotę na kawę. Siadamy tutaj właśnie, o, tutaj mieliśmy usiąść. Będziemy pić kawę. Kawę robią tak, że nalewają wodę z termosa,
i przygotowano mają esencję, którą wlewają właśnie Gracias. na spód trochę, taką mocną kawę i to zalewają wrzątkiem. No i cukier, jak ktoś chce. Mali ciasto mają. Ostatnio wam mówiłem, że w każdej restauracji jest telewizor, a nawet dwa. I zobaczcie, nawet w takim, no powiedzmy to kawiarnią, nazwijmy to kawiarnią, jest i telewizor. Mari jeszcze zamówiła sobie kanapkę za 2,50 z serem i jajkiem smażonym. Szefowa już przygotowała, proszę bardzo. Gracias. Muchas gracias. Ładnie wygląda. Aj. Po tym serze Mari brzuch bolał. Bolał. No nic. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana, myślę, że zaraz po ostatkę trzeba lecieć i będzie Salmonella zginie. No nic. Trochę się bałam, ale zaryzykowałam, bo tak ładnie wyglądała ta kanapka, że... Smacznego. Dziękuję.